Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd najnowszego magazynu LEGO Star Wars z dodatkiem czadowej zabawki, czyli myśliwcem N1. Na okładce klasycznie mamy logo LEGO Star Wars, informacje o zabawce, grafikę z Mandalorianinem, czyli posiadaczem, właścicielem tego statku, informacja o Super Comicsie, zaprezentowane plakaty oraz miejsce na kartę z Boba Fettem. Wbrew ostatnio pojawiającym się plotkom, cena magazynu to 19,99. Mamy spis treści, a w nim klasycznie zaprezentowane najciekawsze, no przynajmniej według autora, rzeczy, które dostaniemy w tym magazynie. Pierwszy komiks z udziałem Dartha Vadera i Wielkiego Inkwizytora pod tytułem Zasadzka w świątyni. Następnie coś, czego było bardzo dużo w najnowszej książce od Amit, której recenzję macie w prawym górnym rogu, czyli łamigłówki. Dalsza część komiksu, pojawiają się nawet strażnicy świątyni Zepho z Jedi Fallen Order. Później widzimy całkiem fajny plakat nawiązujący do 25. rocznicy LEGO Star Wars oraz Mrocznego Widma. No i całkiem fajny plakat, gdyby nie Rival z Inkwizytorami. Nie wiem czy wspominałem, ale mamy tutaj też łamigłówki. Poza łamigłówkami dostajemy tutaj jeszcze parę łamigłówek. Informacje o zabawce, całkiem fajnie zatytułowane jako Czas na przegląd. Oraz instrukcja do złożenia naszego N1. Oczywiście musi być komiks z zabawką, tutaj jest zatytułowany jako Lot Świetlików. Inkwizytorzy są chyba jednym z głównych tematów w tym magazynie. Pojawili się w komiksie, na plakacie i teraz w archiwach Jedi mamy o nich informacje. Następnie mamy prace i rysunki, które prawdopodobnie polegały na zaprojektowaniu swojego miecza świetlnego. Vader wygląda trochę jak jakiś czarny gościu, który sobie kupił loda świderka w żabce. Chcieliście może klona specjalistę w następnym magazynie? A może chcieliście minifigurkę Sabine Wren? No to chcieliście sobie dalej, ponieważ w następnym magazynie już 31 maja dostaniemy odlotową zabawkę, czyli miniaturową wersję imperialnego wahadłowca klasy Lambda. Co ciekawe, u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, pojawiła się w magazynie minifigurka klona specjalisty. Mam nadzieję, że jednak u nas też się pojawi ta minifigurka, tylko trochę później. Tak się prezentują dodatki do tego magazynu. Mamy oczywiście jeszcze nieotwarty polibag z myśliwcem N1 oraz złotą kartę z Boba Fettem. Oto wszystkie 50 klocków, za które musiałem zapłacić 20 zł. Po ciężkich i zaawansowanych obliczeniach matematycznych stwierdziłem, że za jednego klocka zapłaciłem 40 groszy. Okazja. Tak się prezentuje ta genialna konstrukcja. Jak widzicie, specjalnie do niej nawet zrobiłem podstawkę z własnych klocków, no bo oczywiście Blue Ocean żadnej nam nie dorzuca. No i co mogę powiedzieć? Takie same banały, jak mówię zawsze przy omawianiu statków. W sumie jest to odwzorowane całkiem poprawnie, ale nie ma tutaj żadnych jakichś cudów techniki, jakichś specjalnych technik budowania. Są oczywiście dwa silniki, do których zastosowano okrągłe elementy kół. No i na koniec mamy jeszcze elementy rogów. Jest oczywiście jakiś kokpit dla naszej minifigurki, znaczy wiadomo, figurka się tam nie zmieści, ale teoretycznie powinien być tam pilot. Przed kokpitem jest jeszcze nadrukowany element, co ciekawe ma on tutaj odwzorowywać silnik statku, ale tak naprawdę jest to element zazwyczaj wykorzystywany do puszek. No a tył statku to w ogóle jest już trochę śmieszny. Tutaj macie jeszcze kilka ujęć, jak to wygląda ze wszystkich stron. Teraz takie trochę śmieszne porównanie, ale tak się prezentuje malutki N1 z gazetki, obok tego prawdziwego N1 z zestawu. Chyba po prostu zostawię to bez komentarza.
Podsumowując, żeby kupić ten magazyn musicie być albo mną, który wrzuca przegląd tak naprawdę każdego magazynu LEGO Star Wars, albo jakimś mega maniakiem mikrostatków. No bo jeśli budujecie jakieś swoje konstrukcje i na przykład kupujecie statki, żeby je rozłożyć, to i tak za ciekawych elementów tutaj nie dostaniecie. Napiszcie koniecznie, co uważacie o tym magazynie oraz co uważacie o dodatku do następnego magazynu. Ja mam nadzieję, że po nim w końcu pojawi się jakaś minifigurka. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.